Cześć, cześć, cześć. To jest najwyższa góra na świecie. Tak, zgadza się, źle cię uczono w szkole. A ja w tym odcinku ci udowodnię dlaczego. Dlaczego ta góra jest najbliżej Słońca, Księżyca. O Jezu, jak mi zapiera dech w piersi. Jestem pierwszy raz na 5000, wybaczcie. Ja nazywam się Michał Rusin i prowadzę kanał Solo po planecie, a to jest 15 dzień z mojej wielkiej misji 100 dni dookoła świata. Jeżeli nie oglądasz jakiegokolwiek odcinka, witam cię serdecznie, zapraszam do biblioteki. A teraz co? Lecimy kręcić tą przygodę! Cześć, 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 witaj serdecznie w kolejnym dniu mojej wielkiej misji 100 dni dookoła świata. Nadaję dzisiaj z Riobamby w Ekwadorze i dzisiejszy odcinek będzie skoncentrowany na pokazaniu ci najwyższej góry świata. Zainteresowany? Zainteresowana? Tak. Nie jest to Mount Everest, a jest to góra, która znajduje się tu w Ekwadorze. Mamy kierowcę Gabriela i mojego ziomka z Singapuru, Nathana, i w trójkę jedziemy. Zapraszam cię, a to jest Gabriel i Nathan. Dzisiaj w tym odcinku zmienię twoje postrzeganie geografii. Mam nadzieję, że cię zainteresuje, ale oczywiście nie będę tego zdradzał na początku. Cieszmy się tą drogą i po drodze opowiem wam historię, którą właśnie wczoraj mój anioł stróż, czyli Nathan, sprawił, że moja przyszła podróż troszeczkę ulegnie zmianie, wręcz nawet bardzo. Z takich jeszcze informacji geograficznych znajdujemy się w mieście Riobamba w Ekwadorze. Jest ono na wysokości 2800 metrów nad poziomem morza, a dzisiaj postaramy się wznieść na 5000. No, ciekaw jestem, jak to auto osobowe wyjedzie tam po tej drodze szutrowej, ale kierowca już tam był wielokrotnie, więc jesteśmy w dobrych rękach. Ja już wielokrotnie się powtarzałem w moich filmach, że często kieruję się intuicją. Nie tym, co rozum podpowiada, tylko to, co, jak to się mówi, serducho i ten głos wewnętrzny po prostu w jakimś kierunku nas pcha. Podczas tej podróży zająłem sobie takie stanowisko, że nie będę spał w hostelach, ponieważ no, znam siebie, to dużo gadam i bardzo lubię poznawać nowe osoby. No a w hostelach, w poprzednich podróżach po prostu spędzałem bardzo dużo czasu na rozmowach, fantastyczne przygody, ale teraz ta misja jest czasowa. 100 dni dookoła świata i celuję w 100 odcinków, więc mam dużo roboty i potrzeba bardzo dużo dyscypliny. Ale do brzegu, Michał. Co się wczoraj wydarzyło? Wieczorem przyjechałem tu do Riobamby, do hostelu, nie było zupełnie nikogo. Wieczorem przyjechał Nathan, gość, student z Singapuru, studiuje chemię, ma 28 lat, ale generalnie chyba jest jakimś wiecznym studentem, bo to, co mi opowiadał, odwiedził 106 krajów i był w różnych takich dziwnych miejscach. Mieliśmy grubą pogadankę, poszliśmy na pizzę taką ogromną, że w Krakowie taką chyba 60 gdzieś tam w kilku lokalach podają. Opędzlowaliśmy to do tej naszej rozmowy. I zacząłem go wypytywać o te kraje, czy był w tych krajach, do których ja zmierzam, mianowicie w Ameryce Środkowej. Zaczynam od Panamy, Kostaryka, Nikaragua, Honduras, Salwador, Gwatemala, Belize, może Meksyk. To było w moim planie początkowo, ale ograniczyłem to tylko do tych 5 pierwszych krajów. I się go pytam, jak to wyglądało, bo był we wszystkich. Więc zaczął opowiadać różne historie i tak dalej, niektóre bezpieczniejsze, które mniej bezpieczne. Tak wymieniał, że najmniej bezpieczny to jest Honduras, a najbardziej bezpieczny to nomen omen jest Salwador, który parę lat temu uchodził za najniebezpieczniejszy kraj na świecie, ale prezydent tam się wziął do roboty grubo i po prostu zamknęli wszystkich w więzieniach, co mieli tatuaże. Nie wiem, czy to jest tak, już mi przytyka uszy, wyszliśmy chyba ponad 3000 teraz. Nie wiem, czy to jest tak do końca prawda, że wszyscy, co mieli tatuaże, wydaje mi się, że tatuaże te, które są przynależnością do jakiejś grupy przestępczej. I tak siedzieliśmy i gadaliśmy. I w pewnym momencie mu powiedziałem, że gdzie ja byłem, i że tu na przykład latałem dronem. I on wtedy, coś mu kliknęło i on wtedy powiedział, o stary, to będziesz miał grube zadanie w Nikaragui. Ja mówię, dlaczego? On mówi, bo tam panuje dosyć mocny reżim. Bardzo strzegą tego, żeby nie przyjeżdżali żadni dziennikarze, youtuberzy, ani inni szukający, że tak powiem, rozpowszechnienia, co się tam dzieje w mediach.
No i mówi, że jak on przekraczał granicę, to chłopakowi zabrali drona i koniec, i po temacie. Więc jak zacząłem zgłębiać z nim ten temat, no to się okazuje tak, słuchajcie, ja mam połowę mojego bagażu, to jest sprzęt. Ja wiem, jak w niektórych krajach reagują na to, na mikrofon, że to jest już podejrzane. Wiem też od kilku youtuberów, chociażby nawet tak po Afganistanie, że widzą mikrofon, tam Afgańczycy czy talibowie i już jest jakaś akcja, że coś jest podejrzane. Tak, w tej Nikaragui mówił, że tam nie można też wjeżdżać, że jest kłopot w ogóle z dużymi aparatami. On ma taki średniej klasy z małym obiektywem, ale też się do niego coś przyczepiali. Trochę otworzę okno, bo mi duszno. No i tak gadaliśmy, no i doszedłem do wniosku, że no, ja mam w torbie tyle rzeczy, że nie ma szans. I mam bo mam tak, laptopa, na którym montuję, mam 6 dysków twardych, mam Starlinka, czyli to antenę, taki router satelitarny, który się łączy no, z tymi satelitami, jest internet bezprzewodowy, wziąłem tak na zaś, chociaż mi się w ogóle podczas tej przygody nie przydaje, ale to tak na marginesie. No i do tego jeszcze oczywiście mam drona, mikrofony, inne zestawy. No mówię, mam 2/3 mojego sprzętu to jest, znaczy bagażu to jest sprzęt. No i są 3 opcje. Albo jechać na przypale, może się uda, ale on mówi, że to jest prawie niemożliwe, bo wszystko skanują. Druga opcja, przekupić kierowcę autobusu, którym bym podróżował, przekraczając granicę Kostaryka, Nikaragua. No, ale no może się uda. Żeby przekupić kierowcę, on by to schował, no ale to jest dużo też tego sprzętu, to nie mówimy o samym małym dronie. I jeszcze inna akcja. Przy wyjeździe trzeba też znaleźć takiego kierowcę do następnego kraju, który też by mi to schował. No, przeanalizowałem to dość dobrze. To nawet nie chodzi już o ten sprzęt, oczywiście chodzi o sprzęty, ale tu mogłaby być zagrożona za bardzo misja. A misja jest najważniejsza w tej chwili i ten cel studni dookoła świata, mam wiele jeszcze krajów, a zrobię do tego, właśnie kierowca mi pokazuje, że skręcamy na Chimborazo właśnie. I to jest ta góra, o której miałem Wam mówić. Jakiś w ogóle wóz opancerzony, dosyć gruby. No wybiło mnie to trochę z rytmu. No i w tej Nikaragui, słuchajcie, no i zdecydowałem, że po prostu, żeby dalej kontynuował, bo wiem jak było w Etiopii. Jest zresztą o tym odcinek na moim kanale, jak skonfiskowali mi drona w Etiopii. Też było zielone światło i było ok. No a jak przyjechałem, to się okazało na granicy, że nie jest ok. No i po prostu mi zabrali tego drona. Ja krążyłem wtedy po Etiopii 3 tygodnie i musiałem wrócić na lotnisko, żeby mi oddali przy wylocie. No tutaj nie będę miał takiej opcji, bo staram się przez te kraje jechać, tak jakby powiedzieć, no tranzytem. Więc, no i trzecia opcja, ominąć te kraje. I jak ja zawsze powtarzam, że jestem szalony, ale nie głupi, a tutaj no, dużo rozsądku potrzeba w tej chwili, jak zauważycie. No po prostu przelecę nad tymi krajami, bo on się nie czuł za bardzo bezpiecznie w Hondurasie. Zostawię to na kiedy indziej. To są kraje, w które trzeba jechać z kamerką sportową i powiedzmy do celu i tam ten kraj zgłębić i mieć więcej trochę czasu, aniżeli 3 czy 4 dni tylko. No, więc jestem w trakcie szukania lotów, jak przelecieć no, nad Nikaraguą i Hondurasem i się zastanawiam, czy do Salwadoru i na północ, czy może do Cancun, do Meksyku i na południe, albo do Belize, ale tam się już robią schody, bo z Belize jakbym miał wylot, jakbym tam zakończył Amerykę Północną, to są bardzo drogie loty do Oceanii, bo zmierzam następnie prawdopodobnie na wyspy Fidżi i do Nowej Zelandii. Wszystko, no, jak ja to klasycznie mówię, zobaczymy. To taki krótki update'cik, ale zobaczcie jak to działa. Znowu taki anioł stróż na mojej drodze i to dzięki Nathanowi, bo ja bym szedł w tą pierwszą opcję, czyli może jakoś przejdzie. Niby robiłem research, ale on tam był 2 miesiące temu, więc wie najlepiej z czym to się je. No i jestem bardzo zadowolony, że go spotkałem, że mi po prostu podzielił się tymi informacjami. Jestem pod wielkim wrażeniem, jak on też podróżuje, dzieli się tymi moimi historiami. Może będzie opcja z nim zrobić wywiad, aczkolwiek tam u góry będziemy tylko godzinę maksymalnie, żebyśmy nie dostali choroby wysokościowej. No i tam ma jakiś podobno specyfik, jakąś buteleczkę, którą się wącha, którą dostał gdzieś tam właśnie wysoko w górach.
górach i nie łapie ta choroba wysokościowa. Ja jeszcze tu może wyhaczę te liście, chociaż tam u góry pewnie nic nie będzie rosło, bo tam prawdopodobnie leży już śnieg, już jest granica śniegu, bo tam gdzie dojedziemy zostanie tylko 1200 metrów do szczytu. No oczywiście może chwilę podejdziemy, zobaczymy. Znowu to klasyczne zobaczymy. Ale koniec tego gadania, po prostu ciśniemy do góry. Kierowca mówi, że tam jest Chimborazo. Nawet widać takie, słuchajcie, chmury w kształcie góry. Przejeżdżamy właśnie przez miasto San Juan, które jest najbliżej położone tego wulkanu. Tak, bo to nie tylko, że jest góra, ale jest to czynny wulkan. Zaraz Wam opowiem, kiedy ostatnio była erupcja. Mam nadzieję, że to nie będzie dzisiaj. Zobaczcie, tam jest ten majestat tej wielkiej góry. No dzisiaj jest ukryta w chmurach, calutka, przykryta pierzyną, ale pogoda, no, wydaje mi się na tyle obiecująca, że za niedługo powinno się troszeczkę rozpogodzić. Mamy jeszcze 31 km stąd, więc zajmie to około godziny. Od razu Wam zdradzę, zanim tam wyjedziemy, ile to kosztowało. No, każdy jest ciekawy, no, jakie to są koszty. Mianowicie jedna osoba to jest $50, a dwie osoby to jest $70 amerykańskich. No, ponad półtorej godziny się jedzie do góry, godzina gdzieś 40. Tutaj z Riobamby. No i tyle samo będzie oczywiście powrót. Kierowca tam zaczeka na nas godzinę. Mógłby dłużej, ale nie chcemy ryzykować z Nailtanem, bo może nas ta właśnie choroba wysokościowa chwycić. Na obydwoje chcemy dalej eksplorować świat, a nie leżeć wygięci i modlić się, żeby nas puściło. No. Nie jest źle, słuchajcie, coś się tam przejaśnia. O, dziury potężne, ale no, siedzi jak taka pierzyna na nim. My gdzieś z tej strony tu podjedziemy, bo powiem Wam różne ciekawostki, jak już będziemy tam na miejscu, ale jak patrzę na te chmury, no to mam taką wielką nadzieję, że się rozgodzią. Z każdym metrem się wznosimy i słuchajcie, już mi nie jest ciepło, już jest takie rześkie powietrze, ale to dobrze, bo będziemy jeszcze bardziej tacy, moim zdaniem, pobudzeni tam u góry, żeby doświadczyć tej góry tak namacalnie każdą swoją komórką. To jest jakaś baza noclegowa. Stąd chyba się wychodzi jako pierwszy taki kamp. Przekroczyliśmy właśnie wysokość 4000 metrów nad poziomem morza. Strach powiedzieć, ale nigdy nie byłem na takiej wysokości. W Europie najwyższe góry, nie licząc Elbrusa 5600, w Rosji, w Alpach wróć, to maksymalnie ma Mont Blanc 4868 chyba, jak pamiętam dobrze. Ta wysokość trochę mi miesza w głowie powoli, więc cyfry będą w zaokrągleniu. Proszę się za bardzo nie czepiać, ale zawsze można skomentować i mnie poprawić. To napędza i mnie algorytm. Chętnie się dowiem, jakie są dokładne wysokości. Kiedyś w klubie wysokogórskim w Krakowie poznałem dwóch kolegów, dwóch księży, by the way. Bardzo serdecznie pozdrawiam Kacper i Maciej. Maciej ma taki fantastyczny projekt życiowy. Po prostu wyjść na wszystkie 4000-niki w Alpach. Dokładnie nie pamiętam, ale chyba jest ich 82. Chyba przekroczył już połowę. Także załączę link tam na dole. Jak chcecie zobaczyć, co Maciej robi w górach, naprawdę chapeau bas. Obczajcie jego kanał, bo robi fantastyczne projekty górskie.
9:10 rano i powoli nasz bohater dzisiejszego dnia się budzi. Odkrywa się spod tej ogromnej pierzyny, którą się przykrył przez całą noc. Słońce mu w tym pomaga. No i mamy nadzieję, że będzie jak najlepsza widoczność dzisiejszego dnia. Ale już jest świetnie. O. Tu mamy przejazd przez jakąś bramkę. No, będzie jakaś kontrola. We need to register here. Okej. Tutaj na bramie musimy jeszcze się zarejestrować, wpisać dokładnie kim jesteśmy, po co tu przyjechaliśmy i co tu robimy. Wiaterek jest jeszcze fajny, dopuszczalny. No na moje odczucie jakieś 8 stopni, ale w słońcu jest więcej. Więc gdzieś te papiery trzeba podpisać. Over there? Tutaj jest opisane, czym się choroba wysokościowa cechuje. Mamy trochę brak trudności z oddechaniem, napięcie w klatce piersiowej, szybsze oddychanie, kaszlenie, szybsze bicie serca. No, powoli się regenerujemy. Ból głowy, kręcenie, letarg, apatia, może być wymiotowanie, biegunka i nawet utrata apetytu. Zameldowaliśmy się, wszystko gra, pan spisał nasze paszporty, w jakim hotelu, dane naszego kierowcy i ciśniemy. Is the toilet? Coś mnie przycisnęło, nie wiem czy z wrażenia, ale chyba tak. Wiatry tu się mocno już zaczynają. Nie wydaje mi się, że tu drona odpalę, bo bym chyba go stracił automatycznie. O, Nathan już tam czaska fiofoty. Z tej strony nie wygląda tak zadziornie. O! Czapkę mogę stracić, chyba się trzeba ubrać. Wieje tu okrutnie. Czapkę muszę ściągnąć na pewno, bo zaraz będzie solo po planecie, po czapce. Ok? Dobra. Kaptur trzeba założyć. Jestem prawie gotowy. Lecimy! Po przekroczeniu tu bramy mamy drogę szutrową, ale dosyć dobrze utrzymaną. Możemy się wzbić na te 4800, tam chyba 50, gdzie się znajduje schronisko. Tu jest jeszcze jakieś zabudowania. Ser, że tak nie wyostrzam, ale uwierzcie mi, trudno złapać tutaj no, balans w tym samochodzie, jak tak czepię. Tak się wydaje, że nie jest tak wysoko do tego wierzchołka. A ludzie, którzy to wspinają, żeby nie dostać właśnie tej choroby wysokościowej, robią to no, jak z wszystkimi wysokimi górami, etapami. Zostają na noc. Wydaje mi się, że tam gdzieś, o w tamtym punkcie jest tak zwany, no, taka baza przed atakiem szczytowym. Ostatnie chyba 800 metrów do szczytu pokonuje się no, po nocy spędzonej na 5600 albo 5800. Krajobraz tutaj jest iście jak na Islandii, taki trochę marsjański, chociaż nie byłem na Marsie ani na Księżycu. A droga zaczyna się tutaj komplikować. Kierowca się zbija na wyżyny manewrowania pomiędzy tymi wszystkimi głazami, bo one tutaj spadają raz po raz. Kilka widzieliśmy po drodze, no znaczy na drodze wręcz. Droga się tutaj zacieśnia, ale jakoś to auto tutaj daje radę. Droga nie pomaga, bo takie są tutaj wyboje i dziury. Ja muszę powoli, słuchajcie, trochę tonować swój głos, więc będę trochę rozwlekle mówił, bo wiem, ja znam siebie, jak się w emocjach zachłysnę, to jadę na takich długich wdechach. Tutaj już czuję, że nie jest to wskazane, więc trochę będę mówił jak jakiś powolny
native speaker polskiego języka. Jeszcze tak nie mówiłem. Mam nadzieję, że nikogo nie doprowadzę do jakichś pomysłów w stylu wyłączę, bo gościu przynudza i gada jak jakiś po prostu 120-latek. O, jakie dziury, który nie słyszy, nie widzi i ledwo coś tam pod nosem mówi. Ale już czuć tą wysokość, już jest, przekroczyliśmy 4600. Zachowuje się co najmniej jakbyśmy się wspinali na K2. Ale wiem jedno, w górach trzeba pić dużo wody. Nie wiem czy widzicie, tam jest domek jeden na wprost, tam jedziemy, a drugi jest tuż nad nim. I to jest schronisko. Jedno jest, nazywa się Karel, a drugie jest Wimper. Oczywiście schronisko to nie jest miejsce, gdzie tam sprzedają kremówki, jest ruch turystyczny, tylko po prostu budynek, w którym można po prostu pod dachem się przespać lub odpocząć. Tu się zatrzymujemy chwilę na pit stop, żeby zrobić zdjęcia. Ale wieje. A jak ma być, jak jesteśmy na 4600? Ja się czuję już trochę lepiej. Będzie chwila i może nie będzie wiało, to wam sam Nathan wam opowie o sobie. Sorry, że tak nie ma go teraz w filmie, ale no robi chłopina swoje, mówi, że coś się słabawo czuje. No, już jesteśmy niedaleko. Jesteśmy na 4830. Tu widzę jakiś kamper, jakiegoś chyba eksploratora świata albo eksploratorki, może ktoś z Polski. To wygląda w ogóle jak kamper Ewy Zubek. Ale byłyby jaja, jakby to ona tu była. Nie, żółte tablice to Brytyjczycy. Muchas gracias, Gabriel. Yo espero aquí. Przygotowani jak na wojnę. A tutaj trochę mniej wieje. Like a grandma. Hold on. Ready to go again. Let's go. Nie muszę wyciągać drona, wiem jedno. Tu nie polatam, wieje dość mocno. Muszę cedzić słowa, bo już jest troszeczkę cięższy taki oddech. Podejdziemy wyżej na to 5000. Nathan, to jest Nathan, powiem wam kilka słów o sobie. Can you tell a little bit thing about you, please? Yes, I'm from Singapore. I'm 28. I have been traveling since January in Cuba and in Central and South America. And this is not my highest point. I was in Chile and I hiked a volcano to 5,600 and it was bad. That's why now we have the flower water. Maybe we can use it now? Yes, we can use it now. Yeah. Ma wyciągnąć ten specyfik, który będziemy wąchać. O, już mnie zatyka. To jest woda z jakichś kwiatków. You just smell it, don't drink it. No, just smell it. No spirytus czuję na pewno. Ale z jakimiś kwiatami takimi dziwnego pochodzenia. Już alkohol ulatnia się. Jak stare jakieś perfumy pani Walewskiej. It's good. It's so smells like alcohol, but I don't like the smell. But if it works, I don't mind.
Yeah, I'm glad we met yesterday and he told me so many stories and I'm really happy. Jestem bardzo szczęśliwy, że on mi pomógł, tak jak wam powiedziałem, miksuję tu z angielsko-polskim, ale będą napisy, ponieważ no uratował mi dupsko, tak jak wcześniej wspominałem i nie będę jechał do tej Nikaragui. So thanks a lot for yesterday 4 hours problem. conversation. Really, it was 4 hours. Nearly 4 hours we talked, yeah. In the Thanks very pizza much. place. Yeah. I'm glad you met Perfect. I'm me. glad to meet you too. I think I got a gut feeling this is not the only last time we I see each don't other. think it will be the last time, no. Somewhere around the world. Yeah. And I wish you to fulfill probably the journey of visiting every country. Yes, thank you. Same to you for your 100-day journey around the world. Thank you very much. Let's keep going. Yeah. Let's make the 5000. Dobra, spokojnie. Tam są jakieś konie w ogóle. Tędy idziemy. Myślałem, że to jest jakieś zaznaczenie tutaj drogi, tak jak kopczyki w Tatrach, ale to jest rura po prostu. Dobra, zanim mnie chwyci trochę bardziej oddech i będzie ciężej oddychać, opowiem wam historię, którą tutaj lokalni Indianie Quechua wierzą. Mianowicie znajdują się 3 wulkany: Chimborazo, Cotopaxi i Tungurahua. Ten Tungurahua znajduje się pomiędzy nimi. I Chimborazo jest jako ten taki starszy, dostojny, duży, gruby, walczący o swoje. Cotopaxi jest nowszym wulkanem, a wszystkie te góry są wulkanami. Cotopaxi znajduje się... O kurwa. Ciężko jest. Ponad 100 km, 150 na północ, a Tungurahua jest pomiędzy. I oni walczą o względy Tungurahui od wielu, wielu tysięcy lat, wzniecając lawę i walcząc o nią, bo Tungurahua jest uznawana za kobietę. I Cotopaxi jest jako ten młodszy. Muszę odpocząć. It hits me. Yes, it's bad. I Cotopaxi jest ten młodszy, który się pojawił później. No i oni swoją erupcją pokazują, jacy są ważni i silni. A Tungurahua od czasu do czasu też wybucha, raz na parę wieków. Mówiąc spokojnie, panowie, to nie jest telenowela, ale jak widzicie, każde miejsce, nawet tutaj w Andach, ma swoją telenowelę rodem co najmniej z brazylijskiego serialu puszczaną w telewizji. Nie ma wiatru tu, ale się czuje naprawdę taki otępiały. Ciężko się oddycha. Tutaj są płyty nagrobne, jak chyba po prostu upamiętniające osoby, które zginęły tutaj, wspinając się na ten wulkan. No, jesteśmy trochę wyżej i ciśniemy, żeby przekroczyć tą barierę 5000. Mamy tutaj też taki jakiś pomnik. Może opowiem to w narracji trochę później, teraz łapię oddech. All good, man? Better, yeah? Tak, płyty nagrobne. 78 rok, 2004. Czyli 26 lat chłop miał. Tutaj jest następny. Też świeć, Panie, nad jego duszą. 31, 23. No to chyba jakiś zasłużony tutaj przewodnik. A zobaczcie, tutaj są osoby, które chyba oferują swoje usługi i można tymi końmi pewnie tam wyżej się dostać. To są Indianie Quechua. Mówi wam to coś? Trochę jak z tej sieciówki znanej, wiecie, jakiej sportowej. I zawsze ktoś mówi Quechua, ale jest Quechua i Kichwa. To jest różnica taka, że to jest język ludzi, tych Indian Kichwa, a tam to jest Inków. Jakoś tak. A, wiem, po co my w ogóle tu przyszliśmy. Słuchajcie, ale to opowiem, jak wyjdziemy na 5000.
że to jest najwyższa góra świata. Tak, nie przesłyszeliście się. Już będzie rozwiązanie tej zagadki, tylko jeszcze parę metrów zrobimy. Sprawdzę wysokościomierz, czy jesteśmy na 5000. Na razie tu dochodzimy do koni. Pewnie będzie jakaś oferta. To nie są konie z nadmorskiego oka, ale można, które ciągną wozy. Hello, buenos días. Bueno, hola. De Polonia. Polonia? Le llevamos en el caballito haciendo montar arriba. Powoli oddychaj, powoli. Pierwszy raz zmierzam na 5000. Nie jest to jakaś super wyczyn, ale jakiś tam malutki cel osiągnięty na liście do zrobienia. Hey, we made it, man! Thank you, Nathan, for... Thank you for bringing me here. I'm glad I wake you up because you were not so easy to wake up. It was 7:40 and we had like 20 minutes to go and I said, Nathan, wake up. Are you coming with me? And to be honest, I thought you will not come. I checked the time. I was like, okay. See you soon. Thank you. Dobra, jestem na 5000. Tutaj parę metrów, jeszcze podejdę, ale nie chcę, żeby góra zaszła chmurami, więc nagrywam wam tą informację. O co w tym wszystkim chodzi? O Jezu, o Jezu. To jest najwyższa góra na świecie. Tak, ale musimy policzyć troszeczkę inaczej. Mianowicie od środka ziemi. Od środka ziemi, nie od wysokości nad poziomem morza, tak jak ma Everest 8,48 albo 4,9, bo rośnie, to ma 6,2, 6,3, ale jest 2 km wyższy, bo jesteśmy na równiku. I dlatego od środka ziemi ta góra jest najwyższa, jest najbliżej Słońca, Księżyca, kosmosu, cokolwiek sobie tam wymyślicie. Ja teraz w tej chwili stoję na 5000, to zamiast 2 km, no to jest 7, tak? Mniej więcej, ale stojąc na tej górze, zaraz, 8000, no jakoś tak, pomyliłem się z tymi liczbami. To jest najwyższa góra na świecie. Źle was uczono w szkole. No, oczywiście wróć, no mówili nad poziomem morza. No to byłoby tyle. Dzięki, że byliście ze mną, z nami, z Nathanem. Fantastyczna wyprawa. Ja muszę trochę odpocząć. Do zobaczenia w następnym odcinku. A to był Michał Rusin Solo po planecie. Do zobaczenia już za 2-3 dni na kanale z moją misją 100 dni dookoła świata. No to co, lecimy. Dzięki.